Szanowni Państwo, na początek jakże nieodległe wspomnienie. Jeszcze wczoraj rano obudziliśmy się wśród ośnieżonych alpejskich szczytów. Przedwczoraj jeździłem na nartach na lodowcu Pitstal. To jest relacja, którą możecie oglądać już na moim kanale. A dzisiaj, pokonawszy 1000 kilometrów mniej więcej, jestem w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innym klimacie. Daleko to nie przypomina ośnieżonych szczytów. Temperatura znacznie inna. Słońce pewnie za chwilę się pojawi. Jesteśmy w Dalmacji. Jesteśmy u wrót Doliny Neretwy. Jak może wiecie, na rynku pojawiło się piwo, którego byłem współtwórcą. Piwo uważone przez browar Miłosław, mianowicie mandarynkowa arcy-IPA. No więc jesteśmy tutaj, by pokazać Wam jeden z najważniejszych składników tego piwa, by pokazać Wam, jak ów składnik się rodzi. Chodzi o tutejsze neretwiańskie mandarynki, z których ta ziemia słynie. Ale skoro już tutaj jesteśmy, zajmiemy się nie tylko mandarynkami, ale również deltą Neretwy jako taką. Źródła rzeki biją w górach Bośni. Potem Neretwa płynie przez Hercegowinę i na odcinku 20 paru kilometrów przez Chorwację wpadając do morza. Kiedyś miała ona 12 ramion u ujścia. Pomiędzy nimi były rozlewiska, były moczary, były bagna. Ludzie od wieków żyli tutaj i starali się jak najlepiej wykorzystać ten potencjał. No bo mamy równinę i bardzo żyzną ziemię, a to w tej części świata jest rzadkość. Do tego mamy łagodny, śródziemnomorski klimat. Więc poczęto prace melioracyjne już w czasach Austro-Węgier. Dokończono je za Jugosławii Tity. Dzisiaj Neretwa u swego ujścia jest uregulowana. Ma 4 ramiona, pomiędzy nimi kanały i w tym wszystkim mieści się dalmatyński, chorwacki, śródziemnomorski spichlerz. Słońce jest jednak niezawodnym przyjacielem Dalmacji i ludzi w niej przebywających. Wydawało nam się na początku, że będzie dzisiaj ciemno i chłodno, a już wyszło, a jeszcze wczoraj ośnieżone alpejskie szczyty i mrozik. Nad Neretwą po stronie chorwackiej u ujścia mamy 2 miasta. Bliższe magistrali jadrańskiej, czyli głównej drogi, jest miasto o nazwie Opuzen. Kawałek dalej jest Metkowicz. I my właśnie jedziemy w głąb. Jedziemy w stronę Metkowicza. Jesteśmy w gospodarstwie ekologicznym, agroturystycznym o nazwie Żabac. Zresztą w ogóle cały region to jest ostoja produktów eko, bo jest to region nieskażony poza rolnictwem, działalnością człowieka. Nie ma tu żadnego przemysłu, mamy tylko rolników i przyrodę. Więc jeśli zobaczycie na powierzchni wody plastikowe butelki, takie jak tutaj, to nie myślcie, że chodzi o to, że ktoś tę butelkę po prostu wywalił. Ona tutaj pływa celowo, gdyż to jest boja. Do niej jest przywiązana linka, a do tej linki przywiązany jest haczyk. W ten sposób łowi się węgorze. Węgorze to jeden z kulinarnych symboli tego miejsca. Kaczory szaleją, ale kwakanie kaczorów nie zagłuszy mych słów. Ta sieć kanałów, które widzimy dzisiaj, to zasługa działalności człowieka. Po pierwsze chodziło o to, żeby ująć w karby ową wielką i niesforną deltę. Ale chodzi również o nawadnianie. Dzięki melioracji odzyskano znaczną część jakże żyznych gruntów. To są najżyźniejsze ziemie w całej Dalmacji, bo dookoła skały suche,
jak pieprz, kras, a tutaj żyzna dzięki wiekowej działalności rzeki Ziemia. No ale żeby to nawodnić, właśnie owe kanały są potrzebne. Kiedyś łodzie to był tutejszy must have, że powiem nowocześnie, no bo na tych łodziach ludzie żyli, na tych łodziach ludzie się rodzili i na nich umierali. Dzisiaj oczywiście łodzie są potrzebne, żeby dopłynąć gdzieś do jakiegoś skraweczka ziemi pomiędzy dwoma kanałami, ale przede wszystkim są atrakcją turystyczną, taką, jaką za chwilę zobaczymy. Dopiero z pokładu łodzi widzi się niezwykłość tego terenu, no bo mamy ze wszystkich stron góry, tylko w jednym miejscu otwarte i to otwarte na morze. Oczywiście Neretwa wpada do morza, ale w zależności od wiatru, jeśli on jest od strony morza, to ta słodka woda miesza się ze słoną. Neretwa jest idealnie czystą górską rzeką, w dodatku najdłuższą rzeką, która spływa do Adriatyku. Bardzo zimna woda, która miesza się z ciepłą przeważnie wodą Adrii. No i miejsce idealne dla ptaków. Ono nie było idealne dla człowieka. Życie tutaj było niezwykle ciężkie. Łódź, którą płyniemy, ma tradycyjny kształt, ale jest łodzią spacerową. To jest jednostka większa, jednostka wyposażona w silnik. Kiedyś życie tutaj, no sami zresztą widzicie, było niezwykłym wyzwaniem. Dzisiaj szczęśliwe są tutaj ptaki i od czasów regulacji tego terenu szczęśliwsi są również ludzie. To jest zagłębie przyrodnicze, zagłębie rolnicze i zagłębie ekologiczne. Nasza przejażdżka jest przejażdżką towarzyską z naszymi przyjaciółkami od mandarynek, ale jeśli przyjedziecie tutaj i wynajmiecie sobie takowy rejs, takową łodzią, będzie Was czekać to, co i nas zaraz czekać będzie, mianowicie jedzenie. Największa specjalność Doliny Neretwy, czyli brudet. Klaudię już znacie z naszego poprzedniego odcinka, tutaj nagrywanego, no i jeszcze będziemy mieli okazję ze sobą gadać, więc poznacie ją jeszcze lepiej. Na razie brudet, bo on wystygnie. Słuchajcie, brudet, czyli brodetto, danie wenecjańskie, również znane na Korfu, ale tutaj przekształcone. Mianowicie tutaj składnikiem tego jest coś, co wszędzie pływa. Danie, które zrodziło się z biedy. No bo co tu pływa przede wszystkim? Mamy moczary, no więc mamy żaby, mamy węgorze. Opla! Ja sam jako brzy. Mamy moczary i mamy ostrą paprykę. Tutejsza kuchnia jest liuta, czyli ostra. Zobaczcie, to jest kawałek miejscowej ostrej papryki. I na bazie cebuli, wina, octu, odrobiny pomidorów stworzono coś, co podaje się z purą, czyli palentą, czyli polentą, czyli mamałygą. Do tego chleb. Cudowny, piękny chleb, pieczony pod peką. Zobaczcie, jaki cudowny i wielki, którego się nie kroi, tylko łamie. Kiedy się wyje już kawałki żab i węgorzy, zostaje dużo sosu, chrupiący, przecudny. Wówczas ten chleb moczy się po prostu w sosie. Oczywiście jest tutaj i wino. To jest miejscowy, zasadniczy posiłek. I kiedy zamówicie sobie taką przejażdżkę, z pewnością coś takiego na pokładzie dostaniecie. Ja mam pojma, что более, kruch или brudet. Chwala. Odlično. Słynne madziarskie 3-kilogramowe chleby w ogóle przy tym nie kucały. To jest po pierwsze cięższe,
po drugie znacznie lepsze. Mati čeka da se otac vrati, umoran sa polja kaj svi težaci. W końcu jest połowa listopada, więc w cieniu trzeba było założyć kurteczkę. Powiedziałem przed chwilą, że Neretwa jest to najdłuższa rzeka wpadająca do Adriatyku. To był pewnego rodzaju skrót myślowy. Gdyby to szło w telewizji, to bym to tak zostawił, bo w telewizji to wiecie jak jest. Ludzie mogą najwyżej pisać listy do redakcji, ale ponieważ to jest YouTube, więc zaraz napiszecie, no jak to, a pad? Przecież pad jest dłuższy znacznie niż Neretwa, prawie 3 razy i też wpada do Adriatyku. No więc teraz doprecyzowywuję. Tak, to jest najdłuższa rzeka wpadająca do Adriatyku z terenu Bałkanów. Wasze zdrowie. Wystarczy wjechać nieco w góry, by zobaczyć deltę z zupełnie innej perspektywy niż ta, którą ma się oglądając ją z głównej drogi przy Neretwie i przy morzu z drugiej strony. No bo to jest sam delty kraniec. Tutaj mamy wyłącznie rozlewisko, kanały i sitowie. Pola uprawne są tam dalej, a morze jest za tymi górami. A tutaj tą granią biegnie już granica z Bośnią i Hercegowiną, więc uważajcie na zasięg w telefonie. Bośnia i Hercegowina cały czas nie jest w Unii i może was to nieźle strzesać, jak się włączy na tamtejszą sieć. Widok niemal jak z samolotu, ale właśnie o taki chodzi. Deltę mamy za tą oto górą. Tutaj fragment Adriatyku zwany Małym Morzem, no i tam moja sadyba, półwysep Pelieszac. W czasach przed melioracją ludzie mieszkający w delcie uprawiali niemal wyłącznie to, z czego sami korzystali, co sami zjadali. No więc uprawiali głównie jarzyny oraz winorośl, bowiem wino jest tutaj artykułem pierwszej potrzeby. Natomiast po melioracji, kiedy delta stała się cytrusowym ogrodem, uprawa winorośli przeniosła się na jej obrzeża. Dzięki nowym nasadzeniom i dzięki ludzkiej inicjatywie powstał nowy okręg winiarski, najmłodszy nie tylko w Dalmacji, ale w ogóle w całym kraju. Nazywa się Komarna od nazwy pobliskiej miejscowości i jak widzieliście sami przed chwilą, sąsiaduje o rzut kamieniem z deltą Neretwy. To jest winiarnia Rizman, o której wiele słyszałem, z której wina piłem, ale jeszcze nigdy moja stopa tu nie postała. No i czuję, że zważywszy na fakt, jaki stąd rozpościera się widok i oczywiście zważywszy na fakt, jakie wina tutaj robią, będę tutaj chyba częstym gościem. Nie będę już musiał przeprawiać się pontonem na drugą stronę. Wiecie, jakim jestem pontonu kierowcą? Jest most. To wszystko jest teraz znacznie prostsze. Jeżdżę tutaj jadrańską magistralą no naprawdę już prawie 20 lat, kilka razy do roku i obserwowałem, co się tu dzieje. No i teraz widzimy sprawcę tego wszystkiego, pan Salvador Rizman. Gospodine, koliko godina ima vinarija? Cijelo vinogorje je staro samo 15 godina, a toliko je stara i vinarija. A, točno 15 godina. Točno. Evo, još malo pa punoljetni. No, 16, ale to još čakamo jednu godinu. Bude, čekamo novu godinu. Da. Što imamo u čašima? Imamo 3 perjanice dalmatinskog vinogradarstva i perjanice ujedno i našeg vinogorja i naše vinarije. Da. Kao bijelo pošip, proizveden u surli metodom, 70% šardonea. Imamo tribidrag kao najpoznatiju svjetsku hrvatsku sortu u svjetskim okvirima. Pandan bi bio kalifornijski Zinfandel, znači dom Zinfandelu i njegovi geni su hrvatski. Ovo je tribidrag. I onda zadnje vino imamo primus, perjanicu naše vinarije, perjanicu Dalmacije u crnom obliku plavac. Plavac mali. Moram malo pričati na polski, bo to je za mene jako ważna priča. Drodzy Państwo,
Stąd dawno temu emigrowali ludzie do Kalifornii i brali ze sobą najdroższe rzeczy, jakie mieli, czyli lozę, czyli winorośl. I tam ją sadzili. Tribidrak, tu się tak na to mówi, ale w innych regionach Dalmacji mówi się na to Cyriak kasztelański. I to jest ojciec i matka Zinfandela kalifornijskiego. I nigdy go jeszcze w czystej postaci nie piłem. To jest pierwszy put, kiedy pijem czysty tribidrak u mojemu životu. Povijesni moment. Tako je. Ja sam siguran za ovu drugu stranu da nije zadnji. I niech tak zostanie. Nie, to się nie może tak skończyć. Pachnie cudownie, pachnie owocowo, lekka beczka. Powieść u czaszy. Drodzy Państwo, jestem wzruszony i wzruszenie odbiera mi mowę. Wyobraźcie sobie stąd. Ludzie wsiadają na statki, emigrują, zabierają dzieci i na pokładach o te dzieci troszczą się tak samo, jak również o to, co jeszcze oprócz dzieci mają. Cały dobytek i szczep winorośli. Jak będziecie pili kalifornijski Zinfandel, pomyślcie również o Dalmacji. No. I plawa z nielosi. Już raz wam tę historię opowiadałem, ale teraz w samym środku mandarynkowego sezonu warto ją powtórzyć. Otóż był rok 1933, kiedy to konsul japoński w pierwszej Jugosławii podarował miejscowym sadzonki drzew mandarynkowych. One posadzone tutaj przyjęły się wybornie. Okazało się, że tutejszy klimat jest również bardzo dobry dla roślin rosnących w klimacie podzwrotnikowym. Po II wojnie światowej, kiedy to dokończono proces melioracji ujścia Neretwy, zamieniono to miejsce w cytrusowy ogród. Większość miejscowych upraw to są uprawy ekologiczne. Po czym to poznać? No, choćby po tym, że pomiędzy drzewkami rośnie wysoka trawa i różne inne rzeczy. Gdyby to było pryskane pestycydami, wówczas mielibyśmy gołe pomiędzy drzewkami przestrzenie. No i teraz, właśnie teraz, możemy nawet sobie wybrzydzać, którą to mandarynkę zerwać. No, weźmy tę. Ona pewnie nie będzie lepsza niż wszystkie inne, ale akurat na tę padło. Czym one się charakteryzują? Mianowicie jedynym w swoim rodzaju aromatem. To pachnie nieziemsko już kiedy samą skórkę się zdejmuje. I jest w smaku inne niż te mandarynki, które przeważnie znamy z naszych sklepów. Po pierwsze, dużo więcej soku. Po drugie, ten sok jest lekko kwaskowaty, co uwielbiam. To jest po prostu pomarańczowe cudo. Znana wam już Klaudia Krysticzewicz, królowa mandarynek przy pracy. Znači, tako se bere mandarine. Mora biti tako. Sa škarama. Sa škarama, a ručno tako je, samo ručno, za sok. sve ručno. Ali a ručno može za sok. Tako je. Tako samo za sok. Može, tako je. A koliko imaš mandarina hektara? Ovo je površina ovdje od 2 hektara. Na ovoj zemlji imamo još čestica 5-6 na drugim lokacijama. Ovo je naš najveći nasad i ovdje očekujemo urod od 50-60 tona. 50-60 tona, no to je optimističan kapacitet. Jeste, odličan je urod. 60 ton mandarynek nie zjemy, ale możemy je również wypić. Dobra, to ja to stavim tamo, bo to nije... Tako je, nije rezano, to ide za sok. To je za sok. To je za sok. Okej.
Radi. I ne žuri se. Na całym świecie znane są francuskie naleśniki crêpe Sizet, naleśniki w sosie pomarańczowym. Ale pomyślałem sobie, że można je zrobić trochę inaczej, więc szanowne panie, drodzy panowie, przed wami światowa premiera naleśników crêpe Mandarine de Neretva et la bière de Miloslav, w skrócie crêpe Robert. Otóż zamienimy pomarańcze na mandarynki i zrobimy inaczej ciasto. Ciasto na naleśniki, jak wiadomo, wymaga przede wszystkim pszennej mąki, wymaga jajka, no i wymaga mleka, albo też wody gazowanej, albo i mleka i wody. I wymaga odrobiny soli. A ja zrobię to zupełnie inaczej, w tym sensie, że poza mąką, jajkiem i solą dodam do tego ciasta piwo de Miloslav. W związku z tym ten dwutlenek węgla spulchni ciasto, powinno być git. Więc co trzeba robić? No, trzeba wlewać teraz tutaj piwo stopniowo. Oczywiście to jest ta arcyjpa mandarynkowa, no bo i sos będzie mandarynkowy. Chodzi o to, by uzyskać naleśnikową jego konsystencję. Mieszanie ciasta to nie jest skomplikowana sprawa. Oczywiście chodzi o to, by nie było w nim grudek i chodzi też o właściwą, lejącą się konsystencję. Zaraz zrobimy eksperyment i usmażę pierwszego naleśnika. Można to zawsze skorygować, dodać albo nieco więcej mąki, a jeśli jest za gęste, dodać więcej piwa, ale mam wrażenie, że powinno być dobre. Ono jeszcze pracuje, niech sobie czeka. Teraz patelnia to nie jest typowa patelnia do naleśników, ma wysokie brzegi, ale sobie i tak poradzę, mam nadzieję. Ważne jest tylko, by jedynie ją zwilżyć olejem. No wiecie, kiedyś gospodynie brały połeć słoniny i nacierały, ale my sobie ją zwilżymy olejem. Ona i tak jest nieprzywieralna, no i musi się rozgrzać. Za chwilę będziemy działać. Ciasto wydaje się idealne, ma śmietanową konsystencję. To, co widzicie na powierzchni, to nie są grudki mąki, to są takie bąbelki. Ono, jak powiedziałem, pracuje. Patelnia chyba też jest wystarczająco nagrzana. No wiecie, pierwszy naleśnik to zawsze jest pewnego rodzaju próba. Trzeba wlać i od razu starać się go rozprowadzić i sprawdzić w ten sposób, jakie jest ciasto. Wydaje się być ciut za gęste, odrobinkę za gęste, no ale to można bardzo łatwo naprawić. Trochę więcej piwa. Strasznie ciężka patelnia, nie do naleśników, ale można sobie też trochę pohasać. Dobra, on jest pierwszy, następne będą lepsze, bardziej zrumienione. Więc od razu porcja ciasta na patelnię, od razu ręka na patelni, rączce i smażymy. Właśnie w ten sposób ciasto rozprowadzając. Teraz jest idealnie. Dzięki obecności piwa w cieście to ciasto jest bardziej kruche. No oczywiście jak się naleśniki tak złoży, to one odwilgną i dobrze, gdyż będą składane i nie połamią się, ale kruchutkie, cudowne ciasto. Położyliśmy tutaj osłonkę, gdyż będę potrzebował niezwykle gorącej patelni teraz, a trochę wieje. No pamiętajcie, mimo mojego stroju to jest połowa listopada. Niezwykle gorąca patelnia, ponieważ trzeba zacząć od robienia karmelu. Teraz w zasadzie będę robił tak samo jak przy tych crêpe Sizet. No tylko nastąpi parę podmianek, ale początek identico. Mianowicie cukier, gorąca patelnia i za chwilę zacznie się tutaj robić karmel. Właśnie o ten efekt mi chodziło. Cukier się rozpuszcza.
zamienia się w karmel, ale nie chodzi mi o to, by on się skarmelizował całkowicie, ponieważ on ma być tylko podstawą sosu. W crêpe Sizé teraz wlewa się sok pomarańczowy, a my, rzecz jasna, wlewamy teraz sok mandarynkowy i od razu to mieszamy tak, żeby powstał jednorodny sos. Zobaczcie, co się dzieje. Gęstnieje, ale za chwilę zrzednie. O to chodzi, o to chodzi. Karmel się już niemal całkowicie rozpuścił, no i sos znowu zacznie gęstnieć, ponieważ sok się redukuje i odparowuje. No i teraz również klasyczna metoda wzięta z crêpe Sizé, czyli do środka musi dość sporo masła pójść. Ono dodatkowo sprawi, że sos zamieni się w emulsję. Dobra, to się tu rozpuszcza. Teraz naleśniki. Ten nie był przykryty żadnym innym i ta końcówka jest niezwykle chrupiąca. Genialny patent. Składamy je stroną mniej usmażoną do zewnątrz w ten sposób. Ile nam tu wejdzie? 4. Na patelni sytuacja folderowo-książkowa. Sos wyraźnie zgęstniał i teraz, właśnie teraz układamy w ten sposób naleśniki. Niech się trochę w tym sosie unurzają, a unurzywszy się z jednej strony, będą się i z drugiej strony nurzać, gdyż za sekundkę je przełożyło. Cudowny, cudowny mandarynkowy kondensat. I teraz trzeba użyć destylatu. Jest likier mandarynkowy, Napoleon, belgijski, ale w pobliżu go tutaj nie było. Będę chyba musiał namówić Klaudię na produkcję likieru mandarynkowego. Ale mamy tutaj rakiję. Dobra, można już zdjąć osłonkę, żeby to było ładniej widać. Mam nadzieję, że nam nie zdmuchnie płomienia, gdyż teraz trzeba tutaj wlać trochę destylatu. Jest. No nie widzicie go z powodu światła, ale się pali. Flambé. I to teraz w najlepszych restauracjach we Francji właśnie płonące przed gościem stawiano. Ale to nie jest crêpe Sizé, bo nie jesteśmy w Paryżu, jesteśmy w delcie Neretwy. Crêpe mandarine de Neretva avec la bière de Miloslav. W skrócie crêpe Robert. Voilà. Znani już Państwu z mych poprzednich filmów panowie z browaru Fortuna w Miłosławiu, mianowicie Krzysztof Panek i Marcin Ostajewski. Panowie, czy pomysł połączenia piwa z sokiem z mandarynek wydał Wam się zrazu absurdalny, czy raczej byliście na tak od początku? Tak naprawdę, każdy chce coś powiedzieć. Tak naprawdę przez to, że mandarynki mają bardzo dużo cech wspólnych z tymi cytrusowymi nutami, które pochodzą od chmielu, to wcale nie było od początku aż tak szalone, jakby się mogło wydawać, bo to jednak jest wszystko spójne. No, moim skromnym zdaniem jeszcze jest to spójne o tyle, że nie jesteśmy gdzieś daleko w Andaluzji. No, jesteśmy o jeden dzień drogi samochodem z Polski i nikt nie ma pojęcia, że tutaj takie cuda rosną. Jesteście tu pierwszy raz? Tak, osobiście tak. Chorwację znam troszeczkę, ale w to miejsce absolutnie mnie zauroczyło. Jestem tu pierwszy raz. No to jest coś, nie? To jest coś, pogoda, Powietrze pachnie tym cytrusem. To połowa listopada. Rozumiem, że tak czy inaczej, niezależnie, że mamy teraz do czynienia z mandarynkami, to za każdym razem, gdy bierzecie jakieś składniki do piwa, to chcecie wiedzieć, skąd one pochodzą i badacie równie detalicznie i wyjazdowo na przykład chmiele, czy też jakiekolwiek inne dodatki. No, tak jak nie każdy owoc pasuje do piwa, czy nie każdy dodatek. Owoce akurat pasują do piwa, ale też wśród owoców nie każdy dostawca, czy nie każde miejsce, gdzie te owoce są, wzrastają, no, daje takie cechy sensoryczne, czy taką intensywność bodźców sensorycznych,
które nam potem w piwie się będą podobały. No i Ja trzeba rozumiem, szukać próbujecie, ale czy również jeździcie w miejsca, gdzie dana rzecz rośnie? Tak. Z chmielem robimy to zawsze, z owocami nie zawsze, ale w tym przypadku bardzo nam zależało na tym, żeby spróbować, zwłaszcza w kontekście tego, że no, uczymy się tej mandarynki. Jest to pierwsze piwo, które uważaliśmy z mandarynką. Chcieliśmy się dowiedzieć czegoś więcej. Mnie to niezwykle cieszy, no bo byłem poniekąd sprawcą tego. Przywieźliście ze sobą parę butelek tej pierwszej edycji. No to co, wypadałoby teraz powąchać tego piwa i tych cytrusowych, nie tylko chmielowych, ale również mandarynkowych nut w miejscu, które przecież obłędnie tymi mandarynkami pachnie i zobaczyć, Bardzo. czy to jest spójne, czy to się klei, czy to rzeczywiście oddaje terroir, istotę tego siedliska. Dobra, ja powącham. No, proszę bardzo. Tam jest, Kurczę, no, Referencje masz w dłoni, także... ja sobie referencję idę zerwać. no pachnie, no pachnie. Tutaj mam pod No, ręką. tutaj to są właśnie na sok, to jest... Czy ta skórka jest tak naprawdę tutaj też bardzo istotna? Chodzi o to, że ta skórka jest niepryskana, bo to jest ekologiczne miejsce i ten sok jest częściowo wytłaczany razem ze skórką. Stąd ta lekka nuta goryczki, która przecież jeszcze doskonale się z piwem I komponuje. te wszystkie olejki eteryczne, które ze skórki No więc do soku właśnie, przychodzą. no, jeśli chcemy sobie kandyzować No skórki, właśnie, od razu próbujemy. to przecież nie z takich ze sklepu, które były woskowane, pryskane, tylko właśnie z takich. A gdyby, wiesz co mi chodzi po głowie? No wiem, co ci chodzi. No. Już to robię. Dajesz. O. Więcej mandarynki w mandarynce. No, Spróbujmy. Teraz będzie dobrze. no, No, tam już intensywność jest niesamowita w tym momencie. ale myślicie, że to byłby dobry pomysł, żeby trochę tego soku Myślę, że- dodać? Nigdy dość Klaudia ma, umysłu. ile mówiła? 50 ton? 50-60 ton. 50-60 ton. No. Obiecała, że da radę. No to jak możemy z takiego źródła dostać, to wiesz, no, nie można robić inaczej. Może wystarczy, może wystarczy. Wiecie, no jeśli będą racjonowane te butelki potem, no to nie gniewajcie się. No, Klaudia nie ma 100 hektarów mandarynek. I tylko dwie ręce. I tylko dwie ręce. Wydajność no, wydaje się ogromna, ale pewnie jak owoce są pryskane, to jest większa. Panowie, to jest koncepcja. Do roboty. Trzeba będzie to na pewno sprawdzić. O. Oto siedziba Happy Citrus, czyli firmy Klaudii. Oczywiście mandarynki są niezwykle ważne, ale nie zapominajcie też o miejscowych, cudownych pomarańczach i wspaniałych cytrynach. To są również ekologiczne rzeczy. Więc jeśli chcecie mieć porządne, na przykład kiszone cytryny, to będąc tu w sezonie, kupcie worek niewoskowane, niepryskane. To samo, jeśli chcecie mieć porządną skórkę pomarańczową. To są wspaniałe rzeczy. No mamy też rzeczy przetworzone, bo Klaudia poza tym, że ma owoce, to robi z tych owoców, no, dla nas najważniejszy jest ten sok. To właśnie ten sok został połączony z tym oto piwem. Ale są również konfitury i marmolady. Moja ulubiona to mandarynkowo-pomarańczowa. Boska rzecz. Mamy tutaj poczęstunek, bo wiecie jak to jest w Dalmacji. Jak się gdzieś pojawiamy, to od razu jest coś do jedzenia i do picia. Więc to jest prawdziwy rarytas. Rodzaj pity o nazwie soparnik, pochodzący z Omisza. Ciasto, a w środku blitwa, czyli burak liściasty, czosnek, oliwa i tak właśnie w całości pieczone. Mamy sery owcze i kozie. Do nich genialnie pasują tutejsze konfitury z tych ekoowoców. Cytrynowa, mandarynkowo-pomarańczowa, figowa. No i w ogóle jest pięknie. Hajde, Klaudia, panowie, što imate u čaše? Ja nemam ništa. A gdje je boca? Donesi, gospodine.
Wiecie, z mandarynek robi się likier, a my tutaj mamy coś, co likierem nie jest. Owoje śliwa. Śliwa. Lokalna śliwa. Z Bosny, lokalna. I z Bosny. To znaczy lokalna. Granica je 5 kilometara. Ajde, żywieli. Drodzy Państwo, z takimi ludźmi robiącymi takie rzeczy, aż chce się razem pracować. Wasze zdrowie, wasze zdrowie.